Moi kochani, jak wiecie, już kawa zrobiona, chwilę odpoczynku pomiędzy porankiem a południem, dlatego że mówię, jest to moja druga kawa, nie jest pierwsza. Rano pierwszej nie nagrałam, bo byłam zajęta czymś innym. No ale chciałam się z Państwem przywitać dzisiaj. Vlog będzie bardzo króciutki, dlatego że mam bardzo dużo rzeczy zaplanowanych w dniu dzisiejszym do zrobienia. No ale czy mi się to uda zrobić, to nie wiem. Plan jest, a nie powinno go być, jak to mówią, życie bez scenariusza, ale jednak czasami też trzeba ten scenariusz sobie napisać. Trzeba odświeżyć sobie pewne rzeczy, co potrzebujemy przed tymi świętami, czego nie. No, głównym dzisiaj punktem mojego dnia będzie sprzątanie, główny taki aspekt dzisiejszego dnia, dlatego że temperatura jest dość ładna, 30 stopni Celsjusza, więc idealna do tego, żeby wziąć się za pranie, gotowanie, no i sprzątanie przede wszystkim. Dzisiaj ogarniamy właśnie nasz backyard. Będą prace porządkowe na zewnątrz, o może tak to powiem. Nietypowo w ogródku, żeby pielić, czy przekopywać, czy sadzić, tylko i wyłącznie sprzątanie. Musimy wyciągnąć karczę z mężem, no bo już po zimie jednak jeszcze takich wiosenne były porządki robione, ale nie takie dokładne. Ja lubię na święta mieć czysto, więc chcę to ogarnąć. Sprzątanie jest dla mnie bardzo ważnym priorytetem, co chodzi ogarnąć, żeby nie było jakichś mrówek, dlatego że teraz w większości będziemy siedzieć na zewnątrz, dlatego że pogoda ku temu sprzyja. No wiadomo, jak przyjdą wysokie znowu temperatury, to będziemy się chować do domu, tam gdzie jest klimatyzacja. Natomiast takie 30 stopni tutaj to jest po prostu bajka. Domy są jeszcze nienagrzane, więc jest bardzo przyjemnie, nie trzeba jeszcze używać żadnej klimatyzacji. No za chwilę będziemy mieli pierwszy dzień lata, więc 1 grudnia to jest pierwszy dzień lata tu w Australii. Troszeczkę inaczej jest niż w Polsce. W Polsce dopiero macie jeszcze dalej jesień, chociaż zimową jesień, z tego co widzę z wiadomości innych w newsach, które pokazują, że są lawiny i w ogóle spada dość duża ilość śniegu. No mam nadzieję i życzę Wam, żeby Wam się utrzymał ten śnieg na święta, bo to jest właśnie coś, co każdy z nas lubi i tęskni za śniegiem w święta. Jest bardzo magiczny, więc my się bierzemy za sprzątanie. Zapraszam do oglądania, jeżeli Was to nie zanudzi. Dzisiaj będziemy się brać za szorowanie, szorowanie właśnie powiedzmy tarasu. No i zapraszam do oglądania. Życzę Wam miłego dnia, spokojnego weekendu. No i oczywiście dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście. Pozdrawiam moich stałych komentatorów, stałych widzów, moich klientów, którzy również oglądają. Wiem, że oglądają. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Uwielbiam Was wszystkich. No więc bierzemy się do pracy. No kochani, jesteśmy w kuchni dzisiaj. Nie nagrywałam całego, bo robię zupę ogórkową, więc wszyscy znacie, ale powiem Wam, że mam ogórki kiszone, nasze polskie, które są naprawdę w miarę dobre. Niektóre są oczywiście miękkie, ale na zupę ogórkową się nadają, są perfekcyjne. Mój mąż robi na ogródku. Ja skończyłam.
na backyardzie, na tarasie, a ja się biorę za obiad. Więc ogórki kiszone, tutaj polskie, one są jakaś firma, nie to, że polecam. Dobra, zakryję, żeby nie było, ale są polskie. Polskie, kupione w polskim sklepie, ogórki kwaszone domowe. Produkt of Poland. No słuchajcie, deficytowy towar. Ogórki tutaj naprawdę ciężko jest kupić takie do kiszenia. No i właśnie, no nic, no już jeden ogórek starłam i tak sobie myślę, nagram wam, co tak naprawdę robię w ciągu dnia. Jak widzicie, sprzątanie pełną parą. Niektóre to są takie naprawdę kapcie, że ciężko je zetrzeć. No co do zupa ogórkowa, to rzuciłam kawałek kurczaka, marchewka, pietruszka, ziemniaczki, sól, pieprz, trochę kopru. No i na koniec dodam ogórki kiszone. Ogórki kiszone i do tego jeszcze, co jeszcze może, liść laurowy, ziele angielskie. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, kto nie lubi zupy ogórkowej, bo ja uwielbiam. I to jest następna potrawa, którą przypomina mi smak dzieciństwa, smak Polski, bo tak naprawdę w Australii nie możecie dostać zupy ogórkowej nigdzie. Musicie, bo ewentualnie w polskich sklepach. Wlewamy do miski i to wszystko pójdzie do garka. No, mamy trochę tego, będzie prawdziwa zupa ogórkowa. Wiecie, co tutaj mi też przypomina? Że jak robię zupę ogórkową, to zawsze w Polsce, jak robiłam zupę ogórkową, to też robiłam naleśniki. Dzisiaj odeszłam od tego, nie ma naleśników, ale jest makaron z warzywami, więc takie małe leczo. Nie nagrywałam, bo to nic specjalnego. No i nasza zupka się już fajnie gotuje. A do tego, tak jak mówię, pamiętacie? Dałam te ziółka, one mi ładnie wyschły. Tu mam kwiaty jaśminu, szałwię i miętę. I miętę zrobię na dwa sposoby, dlatego do 2 słoiczków. Zrobię sobie osobno samą miętę, bo czasami jak ktoś przechodzi i ma jakieś niestrawności żołądkowe, to dobrze wtedy właśnie. Ja mam świeżą miętę na ogródku, więc ale czasami ktoś potrzebuje do domu. Zobaczę ile mi to ilościowo wyjdzie. No to zaczynamy kruszyć i wkładamy do słoików. Tam mi się gotuje, a tutaj mam właśnie słoiczek pusty z gumką, więc teraz będę kruszyć, żebyście widzieli. Tak was postawię, żebyście widzieli, jak ja to będę robić. No, przede wszystkim wkładam to do słoika, a potem będziemy to gnieść, dlatego że będzie mi się to wszędzie sypało. I teraz właśnie, a w sumie, wiecie co, źle zrobiłam. Wezmę miskę. Robimy do miski i w misce będziemy to kruszyć. Bo wiecie, o co chodzi? Żeby tych badyli nie było. Aż tyle. Jak to się nie wykruszy, bo to potem jak wkładacie do takiego czajniczka na herbatę, to wam te kłykcie stoją. A tak dobrze jest właśnie je oddzielić. Jak się coś nie da skruszyć, to lepiej to wyrzucić, bo to potem przeszkadza. No, o, tu jeszcze mam. Jeszcze mam. Ja robię to w domu, bo już na dworze jest bardzo gorąco. Jest ponad 30 stopni, jak wam mówiłam wcześniej. Jest gorąco. Jeszcze przesadzałam paprotki. Nie wiem, pokazywałam? Chyba pokazywałam. No, przesadzałam dzisiaj paprotki, bo moje paprotki... A tu mam liść szałwii. I też właśnie daję, bo szałwia jest, przynajmniej ja lubię herbatę z szałwii, więc kroję to tak, próbuję to wygnieść. O. Kurczaczek wyciągamy, żeby nam trochę przestać, go obierzemy, wrzucimy do zupy. O, to już mamy zrobione i teraz możemy
Teraz możemy wrzucić nasze ogórki kiszone. Razem z tym sokiem. O. I ogórkowa będzie gotowa. Tak, już ładnie nam zaczepię to śmietaną i będzie idealnie. Czy mięsko taka. Dobra, wracamy do naszych ziół. Więc ja to wszystko muszę teraz ładnie. Nie mam żadnych młynków, przecieraków. Mogłabym jedynie tutaj do tego, tam, no ale w rękach też jestem w stanie, że wiecie jak to ładnie pachnie. Szałwia. Słuchajcie, normalnie tak się szałwi nie pije, ale jak pomieszacie szałwię właśnie z innymi ziołami, to można to z przyjemnością pić. Nie wszyscy lubią. Będziemy mieli jaśminową, szałwiową, miętową herbatkę. Potem Wam zaparzę, zobaczycie jak wygląda. Słuchajcie, wiecie co mi się kojarzy? Takie suszone zioła mi się kojarzą z Baba Jagą. Wam też? Z bajkami? Że Baba Jaga zawsze suszyła jakieś tam żabie łódka, jakieś zioła wiecznie wisiały. Ale u mojej babci na wsi też zawsze wisiały. Zawsze. Tego było mnóstwo. Na strychu po prostu było wszystko. Co byście nie chcieli. Tam nie trzeba było jechać do sklepu. Tam wszystko było na miejscu. Oczywiście wymagało to pracy. Teraz sobie zdaję sprawę, ale jako dziecko sobie w życiu nie zdawałam sprawy, że o to wszystko trzeba zadbać, żeby to rosło. No, jak jesteśmy dziećmi, to na pewne rzeczy w ogóle nie zwracamy uwagi, no bo nas to niepotrzebne do niczego. Ale jak człowiek dorośleje z czasem, z wiekiem, zaczyna doceniać pewne wartości, przypominać sobie o tym, jak nasi przodkowie bardzo ciężko musieli na to wszystko zapracować, żeby cośkolwiek mieć. Czasy były różne, lepsze, gorsze, no ale nic za darmo, nic nie przychodziło. Nawet jak pracowali na swoim, to wymagało to pracy od rana do wieczora. I teraz mi się też podobają różne programy, które pokazują, jak właśnie wracają do tego, co było kiedyś, jak po chorobie świata ludzie zmienili troszeczkę podejście do życia, że mieć coś swojego jest bardzo wartościowe i cenne, a jeżeli nawet nie ma takiej możliwości, to próbują zadbać o to, zbierać natury ziemi w okresach, które są do tego dostosowane i się zabezpieczają w własny sposób. Jest to powiązane przyjemne z pożytecznym, bo ja mówię, ja też długo nie miałam takiego punktu widzenia, ale doceniłam. W momencie choroby świata doceniłam właśnie, że mam gdzie wyjść, mogę pooddychać świeżym powietrzem, mogę sobie coś zrobić przy domu, wyhodować samemu. Więc wiecie, to jest naprawdę, człowiek to docenia, ale dopiero z czasem, dopóki się nic nie dzieje, to wszyscy żyjemy swoim rytmem i nikt nie próbuje niczego zmienić. W momencie jakichś właśnie dziwnych sytuacji losowych, które dopada cały kraj, cały świat można powiedzieć, to wtedy doceniamy różne wartości, a między innymi właśnie suszenie ziół. To ja na przykład wcześniej, no wiadomo, że poszłam, kupiłam, dalej kupuję, to nie jest tak, że nie kupuję, ale staram się już używać swoich produktów w małych ilościach, bo w małych ja nie mam tego dużo, ale dla nas dwoje wystarczy, a przede wszystkim dla moich córek również, więc to jest coś, co mi osobiście sprawia bardzo dużą satysfakcję.
I to jest fajne. To jest fajne. I fajnie, że się mogę z tym podzielić z Wami, bo może kogoś zainspiruje to, że czasami warto troszeczkę włożyć wysiłku w coś, ale potem to nam owocuje, potem nam to daje satysfakcję, jak nam to rośnie, jak raz się uda, raz się nie uda, więc wiecie, to różnie ma. Zobaczcie, tyle mam tej herbatki. Nie wiem, zobaczę, czy jest dobre światło. Zobaczcie, tyle mam tych ziół na herbatkę. Jest tego dużo, to nie jest mało. Teraz jeszcze to wszystko ładnie skruszę. Jest to ładnie wyschnięte. Naprawdę wyschło wspaniale. Pogoda dopisała do tego. Wiecie, jak najlepiej suszyć jak swoje zioła? Na pewno nie na pełnym słońcu. Zapomnijcie, nie suszcie czegokolwiek na pełnym słońcu. Najlepiej suszyć w cieniu i tam, gdzie jest lekki przewiew. Wtedy one nie tracą koloru, one są naprawdę zielone. Nie mają takiego brązowego koloru. Ja tak kiedyś zrobiłam, przyznam się bez bicia, dlatego taka mądra jestem, bo sobie wzięłam, coś tam nazrywałam, już nie pamiętam co to było, chyba koper to był. No i sobie, nie, liść laurowy, tak. Chciałam sobie drzewo z liściami, chciałam sobie ususzyć, no i tam parę gałązek powiesiłam. Mówię, na słońcu szybciej mi, no po prostu na słońcu to mi wyszło brązowe, wręcz czarne. No więc nie na słońcu. W cieniu, ale gdzieś, gdzie będzie lekki wiaterek, żeby to przesuszało. Nie mam suszarki, no bo tak jak mówię, do moich potrzeb jest mi to niepotrzebne do niczego. Natomiast no teraz jest, za chwilę już lato będzie, 1 grudnia. No i herbatki mam. Teraz przesypiemy do słoiczka, zobaczymy. I zaraz zaparzę tą herbatkę, zobaczymy jak jedzie miała kolor. Jest to jaśmin, szałwia i mięta. Słuchajcie, mieszać można. Można mieszać właśnie z hibiskusem. Wychodzi lekko takie, no widzieliście ostatnio, robiłam jeden odcinek o hibiskusie, jak ktoś nie widział, to zapraszam, jest na kanale. Może wy mi powiecie, co wy suszycie, jakie herbatki wy sobie robicie. Widzicie, tyle mi wyszło. No to na nas dwoje taka pachnie bajka. No i kochani, mój mąż tam właśnie cały czas myje. Ja już kończę powoli zupę. Makaron już też mi się prawie ugotował. Co dodaję? Muszę jeszcze obrać te mięsko, ale jeszcze jest gorące, więc dodam później. Dodaję thickened cream, czyli śmietanę słodką. No dobra, wlewamy. I tak naprawdę wszystko już mamy zrobione. Zupka ugotowana, ogórkowa, warzywa do środka, warzywa do środka i mamy gotowe danie. Życzę smacznego. Teraz pora zimowa w Polsce, to jedzcie kochani zupę, jedzcie. Więc kochani, nalewamy wodę i będziemy parzyć nasze ziółka. Zobaczcie, tu mam temperatury 80, 85, 90, 95. Teraz tak piszę. Green tea, keep warm, white tea, czyli biała herbata. Wszystkie herbaty na 90, coffee na 95, a black tea boil, tylko czarna herbata na 100%. Tak tutaj mam w tym czajniku właśnie opisane, więc my sobie zrobimy na 90 stopni i przygotujemy nasze ziółka.
zobaczcie, nasza woda się już gotuje. Nasze ziółka już tutaj mamy. Tu mam przygotowane, o tam tak was niżej, mam przygotowane właśnie naczynko takie z koszyczkiem, który jest tutaj i wsypiemy dwie łyżeczki naszych ziółek. Zobaczymy, czy będzie mocno. Myślę, że dwie wystarczy. Zakręcamy. Wsadzamy koszyczek do środeczka. No, będziemy zalewać. Możemy sobie tak miksować wszystkie nasze zioła, jakie sobie uda nam się. Oczywiście można dodać też liść laurowy tutaj, do tego też dodaję inne smaки. Widzicie? To jest 90 stopni i ja już teraz zalewam. Moją herbatkę. Zakręcamy i za 15 minut zobaczymy jaki ma kolor. Dobrze? Odstawiamy. No i kochani, nalewamy, nasza zupka już gotowa, treściwa. Proszę bardzo. Nie byłabym sobą, trzeba spróbować. Słuchajcie, na ten duży garnek dałam 2 słoiki kiszonych ogórków i powiem wam, wystarczy, więcej nie trzeba. Ja rozumiem, jak mamy swoje ogórki, to co innego, ale jeżeli są kupne, no to zawsze daję trochę więcej. Kiedyś dawałam 1, ale zawsze był mało kwaśny, a my lubimy trochę kwaskowy. Wszystko tutaj jest, są ziemniaczki, marchewka, ogórki, pietruszka, koperek, no i kawałki kurczaka. Życzę Państwu smacznego. Wiem, że te zimowe wieczory zupy są najlepsze. Tu w Australii nie jedzą przez lato zup, my jemy. Ta zupa jako ogórkowa była to prośba od mojej młodszej córki, żeby ugotować zupę ogórkową, bo dawno nie jadła. Więc wedle życzenia zupa ugotowana, a ja teraz biorę się do jedzenia, a później będziemy dalej kontynuować. Bierzemy się obydwoje do jedzenia i dalej będziemy kontynuować nasze sprzątanie. No nic, kochani, dziękuję, że byliście. Tak naprawdę, jak ja to zjem, to ja bym poszła się położyć. Sobie na to chwilę odpocząć, nie? Należy się, musisz się śpieszyć. Ale czas ucieka, a tu jeszcze to, tam, zadajcie się gotowanie. No nie wiem, czy nam się to uda, ale jeszcze wrócimy i zobaczymy za 15 minut tą naszą herbatkę. Jak wyszło. Ale dobra. Szkoda, że nie mogę wam oddać smaku i zapachu tej zupy. Ale polecam każdemu. Jeżeli nie przepadacie za ogórkami, zróbcie z kapusty kiszonej, zróbcie z białej kapusty, zróbcie z fasolki szparagowej. Każda zupa warzywna jest bardzo dobra i zdrowa. Rozgrzewa nas, a szczególnie w momentach, kiedy pogoda jest minusowa, co większość z Was pewnie taką ma. No ja jestem na drugim końcu świata, gdzie jest wszystko do góry nogami, więc tu jest środek, zaczyna się początek lata. Więc, ale mimo wszystko Australijczycy tutaj nie jedzą zup. Co chodzi o sezon letni, ja w moim domu zupy się je i bez względu na to, czy to jest, jaka to jest pora roku.
Nasza herbata, zobaczcie jaki ma kolor. Nasza herbata ma herbaciany kolor. Jest szałwia, jaśmin, no i oczywiście mięta. Pachnie przepięknie. Jest świetna. Polecam na ciepłe i na zimne dni. I w Europie, i w Australii, i na innych kontynentach. Pijcie herbatki i jedzcie zupy. Trzymajcie się, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. No i wszystkiego dobrego. Buźka, bye bye. Do następnego. No ale nic, kochani, ja się bierę do roboty, bo mój mąż już na mnie kiwa i mówi, chodź, kończ, bo nie ma czasu. No tak czasem wygląda. Niby jest, a ucieka jak woda. No nic, kochani, wszystkiego dobrego. Buziaki, bye bye.